kochani, mam na imię Lena, dla tych, kto po raz pierwszy na moim kanale, a jesteście na kanale Zrobiono Ręcznie OLM. I ja należę do osób, którzy daje nowe życie starym rzeczom. Więc Wy możecie zrobić to razem ze mną, jeżeli macie taką ochotę. No a jeżeli nie, to możecie po prostu zobaczyć, jak ja robię, jakie mam pomysły na zmiany, na przeróbki, na recykling starych rzeczy, z których naprawdę możemy czasami zrobić cuda. Najważniejsze, żeby nam się chciało. No ale to, że daje mi to przyjemność, satysfakcję, radość, lubię to robić, dlatego dzisiaj pokażę kolejny projekt. Właśnie taką oto sukienkę. Ona zrobiona w stylu boho etno. Dużo technik jak zwykle stosuję przy wykonywaniu i zaraz za chwilę pokażę, co robiłam, jak robiłam i tak dalej. Tylko chcę Wam pokazać w tej chwili, jak wygląda ta sukienka. Na końcu zobaczycie ją oczywiście na mnie. Ale chcę od razu powiedzieć, że rozmiar tej sukienki jest nieco mniejszy, więc na pewno nie będzie na mnie leżeć tak jak na supermodelu, no ale nie zawsze pod ręką mam odpowiednich dziewcząt z odpowiednim rozmiarem. Założę tą sukienkę na siebie, tak, założę, no ale musicie wziąć pod uwagę, że ja mam kilka rozmiarów więcej, więc na pewno nie będzie leżeć na mnie tak, jakby się chciało. Ale generalnie ta sukienka jest w rozmiarze L, 3XL spokojnie, no ale ja mam znacznie większy rozmiar. No i cóż, pokażę Wam może jeszcze z tyłu, gdzie zrobione aplikacje. Aplikacja na tej sukience, tu sobie wykorzystałam też na szydełku zrobione właśnie koronki, szydełka. Tutaj też zrobiłam na maszynie aplikację. Wykorzystałam materiały naturalne, tak jak zwykle, tak jak lubię. Tu jest wełniana chusta, która jest z ukośna, wykrojona z ukośna. Resztę tutaj dodatki, krawaty z jedwabiu, denim, koton, bawełna, czyli wszystkie materiały, które wykorzystuję w swoich projektach, to są naturalne materiały, bo szkoda mi czasu marnować na rzeczy sztuczne, syntetyczne, więc tego nie robię. No a teraz cóż, zaczynamy dziewczyny, bierzemy się do roboty, jeżeli chcecie, to możecie robić razem. Resztki z innych projektów uszykowałam, tu jeszcze trochę koronki. No i co? I krawaty. Z tych krawatów właśnie powstanie moja kolejna sukienka. Takie zielone koronki. Jeszcze nie wiem, co wykorzystam, tak jak zwykle Wam powtarzam. No ale trzeba zaczynać robić. Projekt będzie skomplikowany. Chustę zieloną mam, dlatego właśnie takie między innymi odcienie też dobierałam. No ale jaskrawość oczywiście potrzebna, więc wykorzystam te materiały. Sposobem patchworkowym nabrałam panel, z której już wycięłam właśnie przód, tak będzie wyglądał. No tak jak widzicie, połączyłam właśnie różne kolory, oczywiście denim, jakby bez jeansu to nie bardzo. Wykorzystałam krawaty, bo mam dużo krawatów, które rozpruwam. Wiecie na pewno, że każdy krawat zrobiony jest z naturalnego jedwabiu, więc rozpruwam i później wykorzystuję. Tutaj między innymi też wykorzystałam krawaty w swojej sukience. Daje mi to ładne możliwość poszerzenia tej całej sukienki na dole. Z tyłu chyba też zastosuję, jeszcze nie wiem. I tu jest przód. I tak jak widzicie, centralnym elementem jest chusta, którą z ukosa wycięłam, róg zostawiłam tu z przodu i do tego rogu doszyłam właśnie tutaj krawaty w różnych kolorach, połączyłam to denimem, zrobiłam aplikację. No i nie pokazuję, jak to robię, bo zabiera to dużo czasu, naprawdę.
Nie wiem, jak długo będę szyła tą sukienkę. I później było to wszystko równe. Później sobie wycięłam potrzebny kształt właśnie góry i rękawka. I to jest przód. Tak wygląda. No i co teraz? I teraz ja chcę złożyć to na pół, bo zaczęłam już robić drugą część właśnie tej sukienki tylną. I jak robimy? Czyli jak już to jest wycięte, składamy ładnie na pół. I drugą część, która też już jest zrobiona, tylko nie w całości, tylko ten przód, nie przód, tylko tą centralną część już szyłam. Tak wygląda. Nabrałam właśnie z kawałków tkaniny. I też złożę to teraz na pół. W ten sposób. Składamy na pół. Na dole też zostałam te takie poszarpane nierówności i położę na tą część. Tu wyrównamy wysokość. Jeszcze nie wycinałam, tak jak widzicie, ale wysokość położę w ten sposób, żeby widzieć, jakie szerokości muszę resztę zrobić, więc dokładamy. Dlaczego nie pokazuję Wam, jak nabieram te płótna? Dziewczyny, no przecież Wy macie co innego i na pewno zastosujecie inne kolory i inne fragmenty. Nie fakt, że będzie inaczej to przyszyte, więc nabieramy płótna patchwork, pokazywałam to w innych wideo. No i zobaczcie, i tu jest przód złożony na pół, kładziemy teraz plecy. I teraz widzę, ile brakuje mi do tej części, żeby wyszła sukienka w całości. Widzicie, tak? Zobaczcie. I tu, i tu, i tu. I ten fragment musimy teraz zrobić. I co? Z tych kawałków, które już mam przyszykowane, tak samo kładziemy kolejny. No zobaczcie, tutaj nawet przyszyłam już kawałeczek, kładę, mniej więcej zaznaczam szeroko, no to można rozłożyć, to nie ma znaczenia. Czyli tak, kładę, zaznaczam jaki kawałek, zszywam dwa, przekładam tutaj, przykryło wszystko ładnie, to znaczy, że jest dobrze. No i zobaczcie, i nie wycinam na razie nic, jest tak jak jest. I idziemy dalej. Patrzę, jakie szerokości trzeba kawałek dołożyć. Kawałki mogą być łączone, tak jak tutaj z krawatów. Nie wiem, co teraz jeszcze zastosuję, więc tutaj kolejne kawałki, kolejne. I tak nabieram płótna. Jeżeli coś mi się gdzieś czegoś brakuje, nie pasuje, to ja nawet małe kawałeczki, o tutaj wycinałam, małe kawałeczki mogę dołożyć w różny sposób i szyć, bo to nie ma znaczenia. Więc tak jak powiedziałam, nie pokazuję procesu, jak nabieram właśnie te kawałki, no bo przecież musicie to zrobić. To robiłam sukienki z denimu, to też pokazywałam, robiłam ręcznie właśnie w Turcji, pamiętacie? I szywałam to ręcznie, więc nabieramy, zszywamy kawałki kolorystyczne, które nam pasują i później z tego kroimy ten kształt tej elementu, który nam potrzebny. I to wszystko, czyli robię dalej, będę pokazywać Wam krok po kroku. Teraz jest to plecy. W ten sposób wygląda. Na dole zrobiłam jeszcze aplikację. No i lecimy dalej. Zszywamy lewą do lewej pierwsze. I obracamy ten sam fragment. Zszywamy teraz prawą do prawej. Właśnie w ten sposób szef francuski, bieliźniany, jak chcecie, zszywamy wszystkie kawałki. I teraz następny, lewą do lewej. Lewa do lewej. Składamy.
Na prawą stronę składamy. Ponieważ ja nie mam overlocka, to prawie wszystkie moje sukienki właśnie szyte w ten sposób. Także szwy dosyć bezpieczne. I dlatego można taką sukienkę, na przykład mimo to, że patchwork nie zalecany jest brania w pralkach, ale że każdy kawałek szywany w ten sposób, to możemy te sukienki prać w pralkach. To jest też bardzo istotne. No i polecam właśnie wykorzystania takiego szwa. No i zobaczcie, kolejny kawałeczek wszyty. Tutaj szew pięknie, wszystko ładnie. I co, lecimy dalej. Przyszyłam kolejny kawałek, tym razem to jest krawat. No i brakowało mi tutaj niewiele, więc nie wzięłam tą część szerszą, tylko odwrotną stroną, właśnie górną, przeszyłam do linii, do której musi być ten kącik, to rozszerzenie wszyte. I teraz co mam zrobić? Teraz muszę połączyć tą linię z końcowym punktem tego krawata. Żeby zrobić to linię, która będzie przyszywana później do mojej sukienki w ten sposób. Czyli musimy to odciąć. Ok. No i więc daje nam teraz tą prostą linię. Jak będę przyszywać do tylnej, do pleców, to będzie już równa linia. Nitki poobcinamy. No idziemy dalej. Na tym fragmencie, gdzie takiej zielonej nieciekawej, postanowiłam zrobić aplikację. Wykorzystam naturalną koronkę. To są osobne fragmenty, które ułożyłam w bukiecik. I tutaj zaraz na maszynie zrobię właśnie taki haft, listki, no i oczywiście noga od tych kwiatuszków. No i będzie już to inaczej wyglądać. Myślę, że będzie ładnie. Jeszcze może takie coś tu zrobimy. Ok. Все, siadamy. Robię to na maszynie. Aplikację naszyłam, tak jak mówiłam, zrobiłam w dwóch kolorach. Biały, tu takie ładyżki jakieś dołożyłam i listki. No to ten fragment już zrobiony. I co teraz? Nie przyszyłam do pleców, nie przyszyłam, tylko na podstawie tego kawałka muszę zrobić taki sam. Tu też jeszcze nic nie wycięte. Teraz muszę taki sam kawałek zrobić na drugą stronę, na plecy. I później dopiero jak już szyję fragmenty, to później wytnę ten kształt, który jest mi potrzebny. No tak mniej więcej to wygląda.
Dwa boki pleców zrobione. Nabrałam z kawałków. Tutaj są krawaty, są resztki tkanin różnych. Tu jest aplikacja zrobiona. I co teraz zrobić? I teraz plecy środkowy, ten kawałeczek musimy tutaj wszyć. No i będę najpierw jedną stronę, a później drugą. Pokazuję, co za czym robię, bo tak jak mówiłam, nabrać każdy panel musicie indywidualnie, tak jak wam pasuje. No i teraz zaczynając od tej części, muszę tutaj spiąć. Muszę spiąć. Szpilkujemy. Ścinać będziemy później. To, że tu jakieś nierówności, to się tym nie przejmuję, bo jeszcze będę wycinać. Na razie muszę zszyć dwie części, tylko muszę szpilek więcej, żeby mi się nie naciągało. Muszę więcej szpilek dać. No okej. I co? I teraz tą część przyszyjemy. Wszystkie części zszyte. I teraz zobaczcie, kładę podwójnie. To jest właśnie tył, a to jest przód, który już jest wykrojony tutaj do rękawa i do szyi. Składam to. Oczywiście tu zgięcie na zgięcie i wycinamy. Wycinamy. Co tu z bokiem? Miejsce jest równo. No i cóż, i wszystko. Teraz mam dwie części wycięte. Tył, przód. I teraz trzeba połączyć te dwie części. Przód i tył, lewej do lewej. Składamy i zszywamy tutaj po barkach. Oczywiście szwem francuskim. I później przywracamy i zszywamy jeszcze raz. Zszywamy. Zszyłam. Teraz na tym etapie, póki rozłożone, to ukośną taśmę i muszę zrobić tutaj, obrobić górę sukienki, bo później jak szyję, niewygodnie to robić. Dopóki ona jest rozłożona, właśnie na tym etapie robię takie coś. No i cóż, szyjemy. Już tu jest zrobione. I teraz co? Boczne szwy. Tak jak jest, lewej do lewej. Składamy pod pachem. Przypinamy. Przypinamy.
No i teraz, tak jak już mówiłam, pokażę Wam w całości, jak wyglądam w tej sukience. Oczywiście jest w biuście na mnie za mała, tak jak widzicie, ale to jest o wiele mniejszy rozmiar. Chociaż, ponieważ skrojona jest z ukośna, to jest na dużo rozmiarów. I uważam, że spokojnie od L do 4XL jest spokojnie, więc jeżeli komuś spodoba się, możecie wejść na moje sklepy internetowe i tam kupić. No a teraz oglądajcie, pokażę Wam, jak wygląda ta sukienka w całości. Dziękuję Wam za oglądanie, za to, że jesteście na moim kanale. Nie zapominajcie postawić lajka, zasubskrybować mój kanał, a ja z niecierpliwością będę czekać na nasze kolejne spotkanie. Do zobaczenia. Pa, pa. Dużo szczęścia.